Dziś przedstawię ciekawą historię mojej mamy, Hanny Perwowskiej, która przeżywa powstanie warszawskie jako 14-letnie dziecko. Pod koniec życia, gdy zdawałem sobie sprawę, że jest bardzo chora i jej dni są policzone, nagrałem z nią krótki wywiad, by zachować najważniejsze jej wspomnienia z tamtego czasu. Oto jej historia. Urodziła się 9 stycznia 1930 roku. Mieszkała ze swoją rodziną w Warszawie, na Mokotowie, na ulicy Sieleckiej, obok Łazienek Królewskich, przy których mieściły się koszary wojskowe. Koszary, oczywiście w czasie niemieckiej okupacji, były zajęte przez wojska niemieckie. Po rozpoczęciu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku jej rodzina składała się z 6 osób, rodziców i 4 dzieci. Najmłodsza siostra mojej mamy urodziła się z wadą serca i w czasie wojny nie było możliwości utrzymać jej przy życiu. Krystyna miała 11 miesięcy, nagle zmarła na serce, tak. Bo lekarze wróżyli jej do roku czasu. Ojciec rodziny pewnego dnia nie wrócił do domu. Jak się okazało, przy okazji jakiejś łapanki został zastrzelony przez Niemców i w nieznanym miejscu pochowany. Dali znać, to już tam gdzieś obcy ludzie pochowali, to nawet nie byliśmy na pochówku, nie wiemy gdzie. Nadszedł rok 1944. Sowieckie wojska dotarły do granicy Warszawy. Ma rozpocząć się walka o miasto, które znalazło się na linii frontu. Podziemna Armia Krajowa staje do walki, by wyzwolić stolicę Polski spod niemieckiej okupacji. Data wybuchu powstania zostaje wyznaczona na 1 sierpnia na godzinę 17:00. Rodzina mojej mamy nie wie o decyzji rozpoczęcia powstania. Około godziny 16:00 Hanna wychodzi z domu i tramwajem jedzie do centrum miasta do pracy. Jest jeszcze dzieckiem, ale pomaga utrzymać rodzinę, obsługując gabinet lekarski. Ja pracowałam, bo na chleb, na życie, a tam wiesz, co to za praca. Tam na żurawie dojeżdżałam, to mnie wysyłała na żurawiu. No wiesz, lekarz tam przyjmował i musiałam, wiesz, otwierać drzwi, zamykać. Tam. Czyli taka pomoc, tak? Tak, taka dziewczynka, 13 lat miałam, jak zaczęłam to. W tym czasie mama Hanny wraz z najmłodszą córką Basią zamyka drzwi na klucz i jedzie na drugą stronę Wisły, by dowiedzieć się o losach swojego syna, starszego brata Hanny. Ryszard, działający w harcerstwie, został aresztowany przez Niemców i przewieziony do aresztu na Pradze. Przed powstaniem on był gdzieś wywieziony. Z Alei Szucha się dowiedziała, że on gdzieś wywieziony był. Hanna dociera przed godziną 17:00 do gabinetu lekarskiego, gdzie ma rozpocząć pracę, ale okazuje się, że jest on zamknięty. Najwyraźniej lekarz wiedział, że rozpoczną się walki. Hanna wraca do domu tramwajem i wtedy rozpoczyna się powstanie warszawskie. Ja niepotrzebnie pojechałam, bo nikogo nie było. Przecież ten lekarz i pacjenci, i nikt nie przyszedł, bo już ludzie wiedzieli, że to powstanie, to już było pozamykane, wiesz. Aha. A ja niepotrzebnie pojechałam na żurawiu. I później wracałam. Jak wracałam 2 z Placu Trzech Krzyży, tu jak Książęca i wiesz, i na Czerniakowskiej, akurat przy Nowosieleckiej. No i ja wysiadałam przy Nowosielecka, przy Czerniakowskiej, wiesz, tam co koszary się zaczynają. Tramwaj się zatrzymał
a wszyscy uciekali, nikogo nie zostało. Wszyscy, bo już to powstanie, już strzelanina, już trupy, już powstanie się zaczęło. To wszyscy, każdy się rozspieszył w różne strony, nawet tych parę osób, co jechało. A ja wysiadłam, no i do tego domu chciałam dotrzeć. I koło tych koszarów tam na podchorążych, i tam się zaczynają te koszary, i tam taki budynek piętrowy czy dwupiętrowy. I ja patrzę, tu strzelanina, i patrzę, że z tego budynku, i widzę, że z tego budynku kilkanaście chłopaków takich młodych wyskoczyło i do tego muru, i przez ten mur na drugą stronę, tam do tych koszar. I ja sobie myślę, co tu się dzieje. A za nimi matki widocznie, wiesz, z domu wyskoczyły i zaczęły krzyczeć, płakać. Gdzie oni tam, te matki, straszna rozpacz, krzyk. A wiesz, jak to młodzież, przez ten mur, tam do Niemców już pewnie... Czyli pewnie tam zginęli, tak? No na pewno zginęli, bo przecież tam ich była masa. A bunkier był naprzeciwko naszej Sieleckiej ulicy, wiesz, na wszystkie strony. Mało, że tu bunkier był, ale tam na Bończej, taki wyższy był dom, to oni tam mieli obserwacje. Jak nie tam, to tu z bunkra. Ja tu pod tymi kulkami, tu ludzie uciekają, tu nikogo na ulicy nie ma, a ja dotarłam na tą Sielecką. I tam dotarłam, jakoś Bóg dał, że jeszcze dotarłam. A tam ci lokatorzy, bo to pierwsze piętro było tylko. A ci lokatorzy, dziecko, tu trupy na ulicy. Gdzie ty? Skąd ty się wzięłaś? Gdzie ty? I ty jeszcze żyjesz? Wiesz, sąsiedzi, wiesz, tam ludzie z tego domu, bo jedna klatka tylko była, takie pierwsze piętro. Ja patrzę, a drzwi, kłudy są pozamykane. Nie Drzwi ma mowy, zamknięte. żeby się dostać. A ty nie miałeś klucza? Nie, bo ja miałam tam być tam do którejś godziny, później miałam wrócić i mama myślała, że będzie, a Praga została odcięta. Już nie mogła wrócić, już nie wróciła, a ja zostałam sama. Po rozpoczęciu walk mosty zostały zablokowane przez Niemców. Mama Hanny z młodszą siostrą pozostają po drugiej stronie rzeki. Nie mogą już wrócić do mieszkania. I na klatce w korytarzu spałam. Ja nie mogłam spać w domu. Na klatce w korytarzu spałam. Tam na górę to ta sąsiadka mi do pokoju, ale nie można było dojść do okna. Bo w oknie jak ktoś był, to strzelali. Ale ja patrzę, a tam ten powstaniec, pierwszego trupa to widziałam tego powstańca. Naprzeciwko naszego domu była piekarnia i taki sklep piekarniczy. I tam te wszystkie domy były takie niższe. No i tam lokatorzy byli, mieszkali. I ten powstaniec tam na drugą stronę czy coś z bronią, z hełmem. On skądś przyjechał, to nie był nawet, później powiedzieli, z Warszawy. I z bunkru jego trafili. I ja tam z okna widziałam pierwszego piętra tam od tych sąsiadów, jak on ciężko ranny chciał się dowlec tam do tego domu, co była ta piekarnia, naprzeciwko naszego. Taka furtka była. I chciał się dowlec, ale już nie miał siły. Ciężko ranny był, a miał broń. A o broń była walka, bo nie było broni, wiesz. Powstańcy byli walczyć, a nie mieli broni. Więc słuchaj, ktoś tam z tego
naprzeciwko z tego domu, z tego podwórka. Widział, że on tak ciężko ranny, to szybko wyskoczył tam na chodnik, na ulicę i chciał go wciągnąć do podwórza. No, żeby albo jak już się nie dało uratować, to broń. I go wciągnął. Jeszcze zdążył wciągnąć. Słuchaj, za jakieś 15-20 minut my słyszymy, a ulicą Niemcy, tak, prawie cały pułk, tymi buciorami z bronią. I tam do tego domu. I strzelanina. Wszystkich, co tam, lokatorów, wszystkich. I tego rannego, no to już widzisz, on był. Wszystkich wystrzelali. Tam mężczyzn było dosyć dużo powystrzelewanych. Wszyscy trupi. Dlatego, że zobaczyli, że go wciągnął ktoś, widzisz, do podwórza. W dzień powstania, co ja tam dotarłam, to tam było chyba ze 20 czy 30 powstańców młodych. Tam była zbiórka w naszym domu powstańców. Powiedzieli, że broń będzie dostarczona im w krótkim czasie, a powstanie się skończy za 2-3 dni, dlatego, że po drugiej stronie Wisły jest nasze wojsko. I wszyscy byli ci powstańcy, oni zaczęli, bo nieraz mówią, wiesz, że rzucili się, że nie powinni, że to, że tamto. Niech sobie mówią, co chcą. Było tak powiedziane, że tamci obiecali, że w ciągu 2 dni im pomoc przyślą. I powstanie się szybko skończy. I ta grupa tych powstańców bez broni, z gołymi rękoma, u nas miała zbiórkę w naszym domu. I słuchaj, a później w ciągu 3 dni coraz więcej trupów na ulicy. Tu Niemcy tam rozstrzelali tego. Tu też lada chwila przyjdą. To oni się gdzieś ulotnili. Nie wiem, czy po drodze ich zabili, czy nie. Bo stwierdzili, że nie mają na co czekać, a byli umówieni, że tam mają zbiórkę i broń im ktoś dostarczy. Słuchaj, matka tu przywlokła się przez tą naszą bramę, bo taka była brama, trzeba było z tej bramy na kawałek na podwórze i dopiero ta klatka była. To matka wracała z córką, na drugą stronę przechodziła, córka ciężko ranna. Dowlokła się do tej bramy i tam zaczęła wzywać pomocy, ciężko ranna. A tam, żeby dotrzeć do tej bramy, to trzeba było kawałek przez podwórze, a tam na Bończej obserwacja była i strzelali. I ta matka, widzisz, była tu wódo, tak ciężko ranna, ale jakoś tam do nas dotarła tam na klatkę. Strasznie rozpaczała, że tam córka jej ciężko ranna w tej bramie. Strasznie rozpaczała. To wiesz, to tam się opatrzyło ją, wiesz, te rany jej się opatrzyło tam. A ta córka strasznie krzyczała z godzinę czasu i potem już skonała pewnie, bo już przestała. A na parterze nikogo nie było, bo Niemcy kilkakrotnie tam przychodzili i legitymowali. I wtedy krzyczeli, wiesz, po niemiecku. Z góry, kto był na górze, na pierwszym piętrze musiał zejść. Wszystkich mężczyzn zabrali. Zabrali wszystkich mężczyzn i nie wrócili do dzisiejszego dnia. Tak, wszystkich zabrali. Ale posłuchaj, dzieci, cywilne osoby, kto się zjawił na ulicy Sieleckiej, to wszystko tu. Na ulicy było tak dużo trupów. Ja pamiętam, to deszcz padał któregoś dnia, to ta krew płynęła, a te trupy już za długo, bo nie pozwolili, mieli obserwację. Jeżeli ktoś by wyszedł i trupa, to zaraz przyszli, by wszystkich wystrzelali, albo już tam na ulicy by zastrzelili.
I posłuchaj, te trupy już po parę dni, to aż napuchnięte te ciała były takie, widzisz, tak długo leżały. Tak dużo było trupów na ulicy. Słuchaj, ja to jako dziecko przeżyłam. Strasznie. I jednego dnia wiem, że było tak powiedziane, że Czerwony Krzyż może tych trupów oni pozwolili, żeby sprzątać, bo to zaraza. I zrobili krótką przerwę. Tyle i tyle godzin, żeby sprzątnąć tych trupów. Z opaskami, wiesz, z Czerwonym Krzyżem tam ludzie, widzisz, ściągali, żeby... Na chodniku, na trawniku, wszędzie kopano i tam, widzisz, tak byle jak. I ja tam na górze jestem, taka nieprzytomna, taka zrezygnowana, tam siedzę na tym korytarzu, a już na parterze nikogo nie było. Ja słyszę głos Haliny, tej Haliny z Górskiej, a ona była koleżanka z klasy mojej, z mojej klasy, wtedy 7. klasę kończyłam. I słyszę jej głos, a jej ojciec zginął na Rakowieckiej, tam w tym więzieniu, tam zamordowali go, tam jak mordowali tych akowców. A ona z matką była. I wiesz, w takim mieszkaniu, taka przybudówka, tak na podwórzu, taki biedny, taka dziura, w takiej dziurze mieszkali, tak bardzo skromnie mieszkali, na Górskiej, 2 ulice dalej. I ja nie wiem, Pan Bóg ją przysłał chyba, bo kto by przysłał, widzisz. I ona przecież nie wiedziała nic o sytuacji mojej. I ja jestem na górze, a słyszę, jest tam ktoś na górze, a Hania tam jest. I tak co, bo tu zamknięte drzwi. A ja, Boże. I ona mówi, ty sama jesteś? No to chodź z nami będziesz. I jeszcze zdążyłam tam dotrzeć na tą Górską ulicę z jej mamą i z nią. I ta mama jak nas karmiła, to tak sucharek mnie dała. Sucharek, jakąś starą słoninę taką, co miała troszkę, to skwareczkę dała, tak żeby przeżyć. Te, co były bloki koło nas, to palili żywcem z ludźmi. I to wieczór był, to strasznie wyglądało i zaczęli już masowo palić. Już wszystkie bloki zaczęli palić. I wiesz, jeszcze kobiety z dziećmi, czy kobiety, to jeszcze pod karabinem wyprowadzali z tego domu, a mężczyzn wszystkich. Ja się bardzo dziwiłam i mówiłam, ludzie, my tu zaraz giniemy, a ludzie jeszcze tubołki znoszą do piwnicy, z sobą ciągną. Ja mówię, przecież już nie ma co. Życie nasze już się kończy. To dla mnie jako dziecko to było strasznie dziwne, że ludzie jeszcze coś chcą ratować. Bo ja uważałam, że to bezsens jest, bo my za chwilę już nie będziemy żyć. I ja jeszcze pamiętam u niej z tego domu kurnika właściwie. Wyszłam na podwórze. Ja patrzę, jak nasz dom płonie, nasz budynek. No i tam u niej bardzo krótko, bo stamtąd też już Niemcy pędzili i nas pędzili przez całą Warszawę, a wszystko palili, cały Dolny Mokotów, tam wszystko palili. No i pamiętam, że my do Rakowieckiej, Pole Mokotowskie, a tam trupy, przechodzimy koło trupów, Boże. I przez Pole Mokotowskie na Plac Narutowicza pieszo, a wtedy jeszcze całą noc nas przetrzymali pod gołym niebem.
pod karabinami, pilnowali nas, a później cały dzień, czy wiesz co, jak człowiek nie miał, ile padało tam ludzi, a te tobołki niektórzy, co wzięli, to wcale, bo sami nie mogli iść. I tam na placu Narutowicza dopiero był taki postój i Niemcy na dworze zachodnim i pociągami do Pruszkowa. A wiadomo, że z Pruszkowa gdzie wozili? Wagony bydlęce. Ale była taka sytuacja, że oni segregowali i chcieli matkę na jedną stronę, a nas na drugą stronę. To znaczy, że część osób zostawało tu w Polsce, tam gdzieś wywiezieni, a część w tych wagonach bydlęcych do obozu koncentracyjnego. I nas też tak chcieli rozdzielić. A matka tej Haliny, nie, to mój, tam po niemiecku trochę kaleczyła, ale mówiła to, Tochter, moje córki, to żeby razem. Jak razem? To do obozu. Po zakończeniu powstania Hanna zostaje wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen. Później, na wniosek Czerwonego Krzyża, została przydzielona do pracy w gospodarstwie rolnym. Zimę przeżyła niedożywiona w nieogrzewanej komórce. Ciężko pracując, wróciła do Polski w 1945 roku jako inwalida wojenny ze zwyrodnieniem stawów i wadą serca. Wyciągnij sprawiedliwą dłoń, wołany z wszystkich stron do Ciebie.